Witam wszystkich, jestem Paweł i jestem dorosłym fanem Lego. Właściwie należy to rozszerzyć na wszystkie wysokiej jakości klocki konstrukcyjne. Obecnie do tej grupy zaliczam Lego oczywiście oraz Kobi. Nie twierdzę, że nie ma innych wysokiej jakości klocków, natomiast po prostu nigdy ich nie spotkałem, nie miałem ich w ręce. Pewien mały zestaw z Chin, który miałem okazję zbudować i obejrzeć, był raczej poniżej krytyki. Serię moich mini recenzji pragnę rozpocząć od niesamowitego zestawu firmy Kobi, jakim jest zaprezentowany Sherman, M4 Sherman. Od razu zaznaczam, że ten płotek, na którym stoi mój kierowca mechanik, nie należy do zestawu, ale nie chciał on za bardzo stać tutaj na dywanie, więc użyczyłem go z innego zestawu Kobi. Jaka jest podstawowa przyczyna, dla której postanowiłem robić tego typu recenzje? Otóż bardzo mało jest materiałów na temat zestawów firmy Kobi na YouTubie, albo są one dosyć niskiej jakości, z pewnymi wyjątkami. Natomiast muszę powiedzieć, że firma Kobi mnie po prostu oczarowała swoimi klockami, swoimi pomysłami, jak choćby seria Small Army dotycząca II wojny światowej. Są tam na razie 3 pojazdy oraz w katalogu firmy Kobi wyszukałem, że ma być już jeszcze 4. czołg. Co prawda nie wygląda za fajnie, ale będzie 4. czołg. Od czego zacząć? Postanowiłem wybrać najpierw M4 Shermana, dlatego że jest on najbliższy mojemu sercu. Mianowicie był on m.in. użytkowany przez Polaków podczas II wojny światowej w I Dywizji Pancernej generała Maczka. Walczyli na tym sprzęcie z Niemcami. Natomiast o mały włos nie kupiłem najpierw Tygrysa, który jest po prostu niesamowity. Postaram się zamieścić recenzję za miesiąc. Będzie to też okazja do tego, żeby porównać te 2 czołgi jeden obok drugiego, side by side. Prezentację zacznę od przedstawienia figurek. Jest to mechanik z bardzo ciekawym nadrukiem oraz dowódca. Tak się domyślam. On dzierży w swojej dłoni załączoną do zestawu lornetkę, a mechanik ma bardzo ciekawy rewolwer. Jest to niezwykle szczegółowo i bardzo dokładnie przedstawiony. Do zestawu dołączono również pistolet 9 mm oraz granat. Z tyłu czołgu widzimy coś na kształt rejestracji, czy też symboli identyfikacyjnych czołgu. Jest to klocek z nadrukiem, żadna naklejka. Nie ma w tym zestawie żadnych naklejek, od razu powiem. Widzimy tu także komorę silnika, którą można zamknąć. Tak wygląda przód czołgu. Widzimy tutaj na pierwszym planie działko pokładowe, reflektor, oczywiście piękny klocek z gwiazdą amerykańską. Tutaj otworzyłem właz na stanowisko kierowcy i mechanika. Tą figurkę można tam całkowicie ją schować. Zoom. Tą figurkę można tam całkowicie schować i zamknąć klapę. Może go wyciągniemy stamtąd.
Sama wieżyczka czołgu oczywiście kręci się na wszystkie strony. To bardzo ciekawie zrobione. Jest tam też taki zamykany właz, gdzie może figurka sobie spokojnie stanąć i wystawać, natomiast całej się już nie da jej schować. Na wieżyczce widać też drugie działo, drugi karabin maszynowy, znaczy się, który jest bardzo fajny, ponieważ można z niego w ogóle wyciągnąć tą kasetę z magazynkiem. Natomiast dziwi mnie trochę, bo tam powinna być 50 Browninga i Akobi ma w innych zestawach takie 50. Przy czym, tak jak patrzyłem, prawdopodobnie byłyby one zbyt duże tutaj i jeszcze bardziej zakłóciłyby skalę tego modelu. Bo jakby pewne takie aspekty związane ze skalą tego modelu są jednym z jego nielicznych minusów. Cały czołg prezentuje się bardzo ładnie. Można mu jedynie zarzucić, że wieżyczka jest troszeczkę za mała, natomiast tak jak patrzyłem, prawdopodobnie gdyby powiększyć ją o jeden stół, to byłaby zbyt duża, więc poszli według mnie w dobrym kierunku, bo cały czołg prezentuje się bardzo ładnie. Czołg jest niezwykle solidnie wykonany. Klocki są bardzo wysokiej jakości, tylko o ciutkę może są najwyżej gorsze od Lego, a mówię tutaj naprawdę o drobnych jakichś, na przykład widać takie drobne punkciki, gdzie miał miejsce wtrysk do plastiku do formy, widać je w nielicznych miejscach. Natomiast co do zasady, klocki bardzo dobrze do siebie pasują, opory są takie, jakie powinny być. Cały model trzyma się bardzo dobrze, jest solidny, nic nie ma mowy, żeby odpadało. Prowadzi się rewelacyjnie, zwłaszcza na dywanie. Na drewnie troszeczkę może ślizgać, ale nawet nie. Muszę też powiedzieć, że jest on jakby solidność jego konstrukcji została przetestowana do granic możliwości przez mojego 5-letniego synka, który eksploatuje ten czołg do granic możliwości. Opiera się na nim, naprawdę szoruje nim, on już objechał całe mieszkanie dookoła parę razy tym czołgiem, nic się złego z tym nie stało. Jest naprawdę konstrukcja pomyślana też pod tym kątem, żeby dzieci mogły się tym bawić i sobie nie zrobić krzywdy, ani żeby ten model się ciągle nie rozpadał. Muszę też powiedzieć, że rewelacyjnie, przez to, że ma właśnie te wszystkie klapy, włazy, rewelacyjnie nadaje się do zabawy dla najmłodszych oraz wygląda świetnie jako ozdoba. Ja kupiłem go przede wszystkim na początku, pierwotnie kupiłem go, żeby ładnie wyglądał na półce u mnie, nad biurkiem. Natomiast nie przypuszczałem, że tak się spodoba mojemu synkowi, natomiast mój synek po prostu zażądał absolutnie, żebym mu go udostępniał do zabawy. Sprowadza się do tego, że raczej ozdoby na biurko nie mam. Podsumowując, jest to zestaw absolutnie wart swojej ceny. Ja zakupiłem go za 89 zł. Sam model jest naprawdę solidny, ciekawie zaprojektowany. On wygląda bardzo dobrze, dzięki temu, że zastosowano bardzo wszędzie fajnie unikatowe klocki, które mają gładkie powierzchnie. Natomiast to powoduje, że troszeczkę jest utrudniona zabawa ludzikami, ponieważ nie ma za bardzo, oprócz kabiny, nie ma za bardzo gdzie ich przyczepić, tak żeby solidnie one sobie stały.
Mi się wydaje, że dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie w kilku miejscach paru studów, do których można by przyczepiać figurki. Same nowe figurki oceniam bardzo wysoko. Firma Kobi w ostatnim czasie zrobiła duży krok naprzód, jeżeli chodzi o jakość nadruków. A sam ten projekt tych nowych figurek bardzo mi się podoba. Mogą one na przykład kręcić tułowiem, co jest bardzo takie prawdziwe z punktu widzenia anatomicznego. Właściwie jedynym minusem tych figurek jest to, że one nie mogą już siadać na studach i się do nich przyczepić, ponieważ w nóżkach nie ma... Weźmy tutaj jakiegoś pacjenta. W nóżkach nie ma już z tyłu dziurek. Natomiast same figurki są bardzo, bardzo fajne. Wybaczcie wszelkie niedociągnięcia, jest to moja pierwsza recenzja. Kolejne będą na pewno lepsze. Chciałbym Wam jeszcze pokazać w pełnej krasie pudełko, które jest naprawdę dużych rozmiarów i było szczelnie prawie wypełnione klockami. Sam model z figurkami i akcesoriami oraz instrukcja, która była bardzo prosta i czytelna, z niedużą pomocą. Na przykład mój syn złożył ten czołg praktycznie samodzielnie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, jest tam naprawdę dużo klocków. Słuchajcie, 400 klocków. Ten model jest naprawdę ciężki. To daje naprawdę bardzo fajne wrażenie. I mówię, ta masa plus jego solidność, to jest naprawdę, daje to niesamowite wrażenie. Zabawa tym jest przednia. Pozdrawiam.